Zamknij oczy swe. Słuchaj się w magii wszechświata dźwięk. Wyłącz zmysły też i zapomnij wszystko tak i płyn. Wyjdź z świata zgiełk. Wciśnij pauzę projekcji tej. Wszystko złudne jest. Prawda jesteś tylko ty, Bóg. Słowo Rai czwarte. Z manifestu Rai. (87) W zmieniającym się świecie i postępującej dynamicznie globalizacji cywilizacji człowieka, sztywne religijne ramy ustalone w zamierzchłej przeszłości zaczynają stanowić dla religii przysłowiowy kamień u nogi, ciągnąc je coraz gwałtowniej w kierunku dna. Najgorsze jest jednak to, że religie, tonąc, nie tylko odrzucają ludzi od siebie, bo to można by im jeszcze wybaczyć, ale najczęściej równocześnie odrzucają ludzi od Boga. Tematem dzisiejszego słowa jest: religie odpychają ludzi od Boga, religijny samobój. Jak już widzę, część z Was pyta: pastorze, cóż to za dyrdę mały prawisz? Jak to religie odpychają ludzi od Boga? Nie pomyliło Ci się coś z ateizmem? Faktycznie, na pierwszy rzut oka może się wydawać, że sformułowanie religie odpychają ludzi od Boga jest logicznie fałszywe. Tak jednak nie jest i zaraz wytłumaczę Wam, w czym rzecz. Po pierwsze, uświadommy sobie, że religie nie nauczają o Bogu, czyli o faktycznej przyczynie istnienia naszego świata, a nauczają wyłącznie o swoim wyobrażeniu tej przyczyny. Faktyczny Bóg, Stwórca, jest przyczyną pozawymiarową w stosunku do naszego świata i dlatego nie jest możliwy do jakiegokolwiek wymiernego zdefiniowania, czyli opisania go przez człowieka. Nie można więc nauczać o Bogu, a można nauczać jedynie o swoim wyobrażeniu Boga. Do tego oczywiście wyobrażeniu archaicznym, czyli również prymitywnym i ograniczonym, jak to ma miejsce w przypadku religii powstałych 3000 lat temu, 2000 lat temu, czy nawet 1500 lat temu. Mimo niedefiniowalności pojęcia Boga jako przyczyny świata, większość religii traktuje jednak Boga jako wymierny byt osobowy, czyli zachowujący się jak osoba, używający logiki ludzkiej, czyli myślący jak człowiek i wartościujący świat zgodnie ze znanymi nam ludzkimi wartościami. Do tego jeszcze byt prowadzący z ludźmi dialog, rozmawiający z nimi, wręcz kupczący, jak zwykła przekupa na bazarze, w stylu starożytnego judaizmu. Jeżeli zrobicie to czy to, to ja wam dam w zamian to czy tamto. Czyli nie zasady, prawa i energia nadane przez Twórcę dziełu stworzenia w ramach dokonania samego dzieła, ale ciągła interakcja energetyczna ze swoimi wiernymi, Boga ze swoimi wiernymi i kształtowanie świata według chwilowego boskiego humoru. Prymitywizm i kicz logiczny na całego. Oczywiście wyobrażenia Boga, mimo że cały czas był to jakiś byt duchowy, zmieniały się wraz z upływem czasu. I tak, w starożytnym Sumerze 6000 lat temu Bóg zamieszkiwał specjalny budynek, świątynię w danym mieście i działał poprzez swojego namiestnika w postaci władcy danego miasta. W starożytnym Egipcie 4-5 tysięcy lat temu miejsce zamieszkiwania bogów przeniosło się już, co prawda, częściowo ze świątyń w bliżej jakieś nieokreślone miejsce w zaświaty, ale za wyjątkiem Faraona, który jako Bóg Król reprezentował boską władzę na ziemi. W judaizmie 3000 lat temu Bóg nie schodził już na ziemię, ale przemawiał gdzieś z obłoków do Mojżesza, dając mu kodeks zachowań ludu Izraela. Z kolei w chrześcijaństwie 2000 lat temu Bóg już całkowicie milczał. Posłał za to na świat swojego Syna, by przekazał ludziom Jego wolę. W islamie natomiast 1500 lat temu Bóg wysłał już do ludzi
ze swoim przesłaniem nie człowieka, a anioła, który przekazał Mahometowi wolę Najwyższego. Jeżeli z kolei pójdziemy dalej na wschód, na przykład hinduizm, 3000 lat temu, bogowie tam nie przemawiali do ludzi wprost, a jedynie w tekstach literackich. Z kolei jeszcze dalej w Chinach czy Japonii, 2500 lat temu, nie istnieli w ogóle typowi bogowie, a istniały siły natury, personifikowane jednak duchami przodków, czyli tak jak to już mówiłem na którymś z naszych poprzednich spotkań. Mało tego, poszczególne religie nie tylko różniły się wyobrażeniem idei Boga, ale również różniły się zakresem tego, co Bóg rzekomo od swoich wiernych oczekuje, czy oczekiwał. I tak, w Sumerze i Egipcie Bóg oczekiwał bezwzględnego wypełniania woli władcy oraz przestrzegania porządku społecznego określonego tradycją. W judaizmie Bóg również oczekiwał przestrzegania porządku społecznego, ale ściśle już określonego prawem spisanym. W chrześcijaństwie Bóg oczekiwał od człowieka już nie tylko przestrzegania prawa spisanego, ale również przestrzegania uniwersalnych wartości ludzkich. W islamie jednak ponownie nastąpił regres. Masz przestrzegać wyłącznie praw nadanych przez Mahometa, praw nagradzających wyłącznie muzułmanów. Do tych takich ogólników dochodzą również szczegółowe określenia praw, nakazów i zakazów takiej czy innej religii, nadane wiernym rzekomo przez ich Boga. Na przykład w chrześcijaństwie czujesz przyjemność podczas uprawiania seksu i idziesz do piekła, podczas gdy w judaizmie i islamie przyjemność tę otrzymujemy w darze od Boga. Z kolei w islamie pijesz alkohol i idziesz do piekła, podczas gdy w chrześcijaństwie alkohol jest akceptowany, wręcz traktowany jako symbol krwi Boga. Z kolei w hinduizmie jesz mięso, szczególnie wołowe, dostajesz gorsze wcielenie, podczas gdy islam i judaizm zakazują jedzenia przede wszystkim wieprzowiny, krwi i padliny. A chrześcijaństwo jako religia pierwotnie biedoty w ogóle się cieszy, jeżeli wierni będą mogli zjeść jakiekolwiek mięso. Z kolei w judaizmie czy islamie modlisz się do cielców czy idoli lub do jakiegokolwiek fizycznego wyobrażenia Boga, w tym do figury czy obrazu, idziesz od razu, bez żadnego gadania do piekła. Z kolei chrześcijaństwo na odwrót. Modlisz się do Jezusa, Maryi, tysięcy świętych i rzeźb, obrazów i idziesz od razu do nieba. I tak dalej, i tak dalej. No może jeszcze wspomnijmy o islamie. Masz kilka żon? O ile jesteś w stanie je utrzymać i jesteś bogobojnym muzułmaninem, od razu masz zagwarantowane miejsce w niebie. W chrześcijaństwie natomiast spróbuj mieć kilka żon. Od razu cię ukatrupią albo spalą na stosie jako wielkiego grzesznika. Każda religia tworzy sobie dowolne obrazy Boga oraz dowolny zakres praw, zakazów, nakazów, które są rzekomo ustanowione przez ich Boga. Jak widać, prawa te, nakazy i zakazy są całkowicie różne, a często wręcz ze sobą sprzeczne. Jedyne wartości wspólne dla wszystkich religii świata to tak zwane ludzkie wartości uniwersalne, do których każda z religii się odwołuje, czyli na przykład nie kradnij, nie zabijaj, nie mów fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu, nie występuj przeciwko rodzicom, bądź lojalny, bądź honorowy. Oczywiście jednak, że masz taki być, ale wyłącznie dla swoich. W stosunku do reszty świata, czyli w stosunku do niewiernych, możesz już ich dowolnie zabijać, traktując ich nie jak ludzi, ale jako bydło. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że współczesny człowiek, będąc znacznie lepiej wykształcony niż jego przodkowie, zaczyna już szeroko dostrzegać, że oprócz wyznawanej w jego społeczności religii istnieją również i inne religie. Zaczyna przy tym dostrzegać dokładnie to, o czym tu powiedziałem, że każda religia narzuca swoim wiernym inny obraz Boga i twierdzi, że Bóg czego innego od nich oczekuje. Myślący człowiek zaczyna więc zadawać sobie coraz więcej pytań. Zaczyna się zastanawiać,
Czy faktycznie jest tak, że wyznawana przez moich przodków i w mojej społeczności religia mówi prawdę o świecie, człowieku i Bogu? Ale jeżeli mówi prawdę, to czy inne religie kłamią? A może wszystkie religie kłamią i rację ma ateizm, który twierdzi, że Boga nie ma? Przecież nauka wyjaśniła już tak wiele. Do tego dochodzą oczywiście także i afery w największym kościele chrześcijaństwa, czyli w kościele rzymskokatolickim. Pedofilia, nadużycia, rozpasanie kleru, czy rozbieżność tego, o czym kler mówi, z tym, co robi. Czyli sprzeczność religijnej teorii z praktyką życia. No a na koniec mamy jeszcze oczywiście sprawną komunikację społeczną. Czyli już nie Kościół czy meczet jako główne miejsce głoszenia społeczeństwu wszelkich nowin, ale najpierw wynalezienie druku przemysłowego, rozwój nauki, literatury, prasy codziennej, potem wynalezienie telefonu, radia, telewizji, internetu. A dzisiaj już Twitter, Facebook, TikTok, WhatsApp i dziesiątki innych sposobów niemal natychmiastowego przekazywania sobie informacji. I gdzie jest w tym wszystkim miejsce dla archaicznych wyobrażeń Boga? Nie ma już miejsca. Zostają jedynie, ale i aż, wspólne wartości, wspólne ludzkie wartości uniwersalne oraz równie ważne dla kolorytu naszej wspólnej cywilizacji, społeczna tradycja, obrzędy i święta. Cała reszta naiwnego, religijnego przekazu i obrazu świata jest wręcz zamiatana czy zmiatana z powierzchni ziemi przez globalizację informacji. Jedynie tam, gdzie ludzie są już zmęczeni hałasem informacyjnym, hałasem cywilizacyjnym, szukają ukojenia w przyrodzie i w naturze i jakoś tam trwają w swojej wierze. Ale już najczęściej w wierze niewymuszonej daną tradycją religijną i wychowaniem, a wierze wyrosłej z ich własnego świadomego wyboru. Współcześni ludzie zaczynają się dzisiaj wręcz hurtowo odwracać od religii, widząc, że religijny przekaz coraz bardziej odstaje od współczesnej rzeczywistości świata, czyli od naszego życia i od naszych potrzeb. Przez coraz więcej z nas przekaz religijny zaczyna być postrzegany jako już nie tylko archaiczny czy naiwny, ale także coraz bardziej fałszywy. Religie całkowicie już nie nadążają za rozwojem cywilizacyjnym świata. A dlaczego nie nadążają? Ponieważ same pouświęcały kiedyś spisane teksty dotyczące swoich religii, czyniąc z nich tak zwane Pisma Święte. Skoro są to Pisma Święte, nie można już ich zmienić i mają obowiązywać cały wszechświat do końca jego dni. Do tego dochodzą jeszcze w chrześcijaństwie tak zwane dogmaty, czyli przyjęte najczęściej w wyniku negocjacji biskupów, chrześcijańskie pewniki na temat Boga, świata i człowieka. I co się dzieje dalej? W momencie, gdy wierni zaczynają odwracać się od swojej religii, słyszą: nie wierzysz w nas i nie wierzysz w to, co ci mówimy? Nie wierzysz więc w Boga, a po śmierci pójdziesz do piekła. Co więc w takiej sytuacji robi przeciętny Kowalski, Smith czy Abdul Ibrahim? Odpowiada: tak, nie wierzę w was i nie wierzę w waszego Boga. Nie potrzebuję Boga, by być szczęśliwym i nie potrzebuję Boga, by być uczciwym człowiekiem i dobrym człowiekiem. A po cichu mówi ze swoją religią i swoim Bogiem. Jeszcze pół biedy, jeżeli nasz Kowalski odwróci się tylko od samej danej religii, mając jednak w sobie dalej naturalną potrzebę wiary. Znacznie jest jednak gorzej, jeżeli odwróci się równocześnie od pojęcia Bóg i zacznie nazywać siebie ateistą, czyli stanie się de facto ofiarą religii, choć ofiarą składającą się z 99% z pychy, która to ofiara twierdzi, że nie potrzebuje żadnej zewnętrznej przyczyny do swojego istnienia, a ludzka wiara to naiwny zabobon, z którym za wszelką cenę należy walczyć. Odrzucając piękno i naturalną potrzebę wiary, ludzie ci dokonują na sobie jednak duchowej kastracji. Równocześnie przypominam, że nie ma żadnego znaczenia, w co wierzymy, bowiem Stwórca poprzez naturę i jej energię nagradza samą naszą wiarę. Mam nadzieję, że teraz już stwierdzenie religie odpychają ludzi od Boga zostało przeze mnie dobrze wytłumaczone.
Religie swoim coraz bardziej naiwnym przekazem odnośnie swojego wyobrażenia Boga, świata i człowieka odrzucają ludzi od siebie i odpychają ludzi od Boga i Jego naturalnych energii wszechświata. To nikt inny jak same dotychczasowe religie niszczą dzisiaj wiarę ludzi. Chrześcijaństwo jest dzisiaj największą na świecie fabryką produkującą ateistów. Na tym właśnie polega tytułowy dzisiejszy religijny samobój. Z manifestu Rai. (95) Wszystkie religie i ich kościoły, organizacje zaczynają się znajdować w coraz trudniejszym położeniu. Nikt inny jednak, a wyłącznie one same ponoszą winę za utratę swoich wiernych. Przyczyną ich porażki jest właśnie propagowanie przez nie na siłę od wieków wciąż tej samej archaicznej, naiwnej, sztywnej i zamkniętej teologiczno-religijnej logiki, mającej jednak defekt całkowitego braku spójności, tak ze wszystkimi pozostałymi teologiczno-religijnymi logikami świata łącznie, jak i z każdą z nich z osobna. To wyłącznie same poszczególne religie uważają, że wciąż mają świętą rację, świat już jednak zaczyna uważać zdecydowanie inaczej. Jedyne, co religie i ich kościoły potrafią od tysiącleci robić najlepiej, to twierdzić, że cały świat poza ich religią jest zły, zepsuty i że z całą pewnością dąży do zatracenia, a jedynie one wiedzą, jak ten świat naprawiać. No i naprawiają świat przez długie wieki, a efekty jakoś wyjątkowo dziwnie ciągle są opłakane. Dodatkowe religie i kościoły pragną przekonywać wszystkich, że to wyłącznie one są tą religią prawdziwą. I to jedynie ich Bóg jest wspaniały, sprawiedliwy, miłosierny, litościwy, a cały świat wokół, w tym inne religie, to dzieło oszustów, uzurpatorów, zła, czy też dzieło samego szatana. Większej pychy i hipokryzji nie można sobie jednak wyobrazić. To same poszczególne religie od zawsze antagonizują między sobą ludzi, szukając na siłę różnic pomiędzy promowanym przez siebie subiektywnym dobrem, a złem, rzekomo produkowanym przez świat zewnętrzny, poza ich religią. To same religie wciąż i nieustannie kreują dla siebie przeciwnika, żywiąc się ciągłym podsycaniem do walki jednych ludzi przeciwko innym. Oto słowo Rai. Teraz i zawsze. Jak zwykle zapraszam Was do głębszego poznania filozofii Rai. Nasz manifest można nabyć poprzez naszą stronę internetową. Poprzez stronę internetową można też wesprzeć Kościół Rai, zarówno swoją darowizną, jak i również pracą, do czego serdecznie Was zapraszam.